Powiedziałem już ostatnie słowo. Nie będzie żadnej wyprawy. Panie, wybacz targnięcie. Kolejny martwy. Fioletowa twarz. Fioletowe niebo. Dobrze więc. Niech tak będzie. Zgadzam się. Słońce zwyciężyło. Żadna burza nas teraz nie zatrzyma. Pora stawić czoła przeznaczeniu. Czas ruszać w drogę. Wszyscy wstawać! Natychmiast! Co jest? Stało się coś? Krzyczysz tak głośno. Wstawać! Słońce świeci, wiatr ustał, musimy już ruszać! No dobrze, ruszajmy i nie traćmy czasu. Nie mam zamiaru czekać ani dnia dłużej. Chodźmy zatem do portu. Statek już tam na was czeka. Ta wyprawa od początku miała jakieś przeszkody, ale mam nadzieję, że od teraz będzie już tylko dobrze. Zawsze może być gorzej, ale wiedz panie jedno. Przeżyliśmy ucieczkę z Deralu i ocaliliśmy ciebie, tak więc o swojego syna nie musisz się martwić. Będziemy mieć nad nim pieczę. Strzeżcie go najlepiej, jak tylko umiecie. Synu, wierzę, że ci się uda. To bardzo szlachetne, że ryzykujesz własne życie, próbując ocalić Zuwalon. Ale powiedz, skąd w tobie taki upór i wewnętrzna siła? Jak widzisz, nikt się tego nie chciał podjąć, choć wielu jest silniejszych i odważniejszych ode mnie. Po prostu czuję, że muszę to zrobić. Wiesz co, Arsimie? Nadal nie jestem przekonany co do prawdziwości tej legendy, ale jeśli ci się uda, będą o tobie śpiewać pieśni. Pierwszą z nich osobiście każę napisać nadwornym muzykom i rozesłać po całym królestwie. Naprawdę nie musisz tego robić. Nie zależy mi na chwale, po prostu chcę żyć w spokoju. Przyjaciele, chrońcie mego syna i wracajcie szczęśliwie do domu. Kotwica w górę. Rozwinąć żagle.
pomyślnych wiatrów, obyście znaleźli to, czego szukacie. O Arsima się nie martw, mój panie. Póki jest z nami, głos mu z głowy nie spadnie. Wrócimy, nim się obejrzysz. Żegnajcie i do zobaczenia wkrótce. On wróci. Norianie, nie daje mi spokoju jedno. Powiedz mi, co się stanie z Drasironem, jeśli nie zdążymy wrócić na czas albo wyprawa się nie powiedzie? Nawet mnie o to nie pytaj, chłopcze. Obyśmy zdążyli. Nie biorę innej możliwości pod uwagę. Nie wiem, jak długo obrona południowych granic wytrzyma. Elfowie wspierają nasze wojska przy Padrelonie, a twój ojciec po otrzymaniu od ich posłańca wieści, że usiłując prowadzić armię krasnoludów, wysłał kilka oddziałów do obrony Laeszy. Wierzę, że jakoś się to ułoży i uda nam się przetrwać. Jestem dobrej myśli. Oby Mognor w najbliższym czasie nie uderzył z całą mocą, bo wtedy skończyłoby się to kompletną katastrofą. Spokoju nie dają mi te zagadkowe zbrodnie. Jeśli to sprawka kogoś z szeregów Mognora, niedługo może się tam zrobić gorąco. No właśnie, oby to nie był on. Elfowie ogłosili pełną mobilizację wojsk, bo spodziewają się w najbliższym czasie, że walki przeniosą się na północny brzeg Padrelonu. Ale to już nic dobrego nie wróży. A żebyś wiedział, im też powinno na tym zależeć, bo jeśli nasza obrona zostanie przełamana, Galdar zrówna z ziemią cały las Alesaven. Skoro najcięższe walki toczyć się będą niedługo na północnym krańcu rzeki Padrelon, jakby się nad tym zastanowić, na nasze szczęście ukształtowanie terenu kupi nam trochę czasu. Zachodnia część bezkresnych równin Teoles to bardzo głębokie bagna i ruchome piaski. Niewiele jest tam terenu nadającego się do zamieszkania, a już w ogóle do przemarszu armii lub jazdy konnej. Pojedynczy jeździec na koniu może się przemknie, ale za nic w świecie żadnego oddziału nie da się przeprowadzić przez te moczary. Tamtędy na pewno Mognor nie przejdzie. Orkowie, którzy ważą niemało, ugrzęźliby tam na dobre. Góry Tronajan są tak wysokie, że pokonanie ich jest praktycznie niemożliwe, a jeśli nawet udałoby się orkom tego dokonać, będą zbyt wyczerpani, by walczyć. Jeśli jednak przejdą krasnoludzkie jaskinie, wówczas to my będziemy mieli problem. Dostaną się do Anneonu przez góry bez wysiłku. Oby tych tuneli nie sforsowali. Mam nadzieję, że Mognor skupi się raczej na okolice wschodniej wieży obronnej, w której wspólnie z elfami trzymamy straż. Teraz mamy tam jakieś kilkanaście oddziałów łuczników i ciężką piechotę, a Borin wysłał kolejne kilka tysięcy zbrojnych. Moim zdaniem do wiosny powinni wytrzymać. Mają dosyć zapasów dla żołnierzy. Podziemia każdej wieży kryją kilka poziomów. Dostęp z zewnątrz jest niemożliwy, więc orkowie raczej nie zniszczą tego, co tam jest przechowywane. Mamy jednak tu do czynienia z wyjątkowo nieprzewidywalnym czarnoksiężnikiem i nie mam zielonego pojęcia, co się kryje w jego łepetynie. Uspokoiłeś mnie troszkę. To już jest jakaś pociecha, ale i tak musimy się pospieszyć, bo skoro portal jest otwarty, to nie wiadomo, czy Mognor nie knuje czegoś jeszcze bardziej paskudniejszego. Nie dają mi ciągle spokoju też te krasnoludzkie jaskinie, o których mówiłeś, ale może faktycznie masz rację i niepotrzebnie się zamartwiam? A tak z innej beczki. Czy ten okręt wytrzyma sztorm, jeśli na niego natrafimy? Podejrzewam, że tak. Nigdy nie płynąłem w tę stronę i trudno mi powiedzieć. Pojęcia nie mam, jakich sztormów możemy się spodziewać. Wiedz jedno, chłopcze, że nim znajdziemy tę wyspę, z pewnością czeka nas nie jeden. Wolałbym jednak ominąć te burzy, jeśli tylko się da. Na razie wody są spokojne, a na niebie nie ma żadnej chmury. To chyba dobry znak, co nie? No, nie zupełnie. To jest właśnie to, o czym ci mówił Turdir. Nie daj się zwieść i nie wierz wszystkiemu, co widzisz, choćby nie wiem, jak bardzo niewinnie i ładnie to wyglądało. Tutaj jest tak, że płyniesz sobie przez spokojne wody, a nagle, bez ostrzeżenia, zrywa się taki sztorm, że może zatopić nawet najtrwalszy statek i to zaledwie jedną falą. Miej się na baczności, chłopcze, to nie jest zwykły rejs. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wszędzie czyha na nas śmierć. Wkrótce się przekonasz, że będziemy walczyć o życie. Obym się jednak mylił. No ale podobno ten okręt ma podwójne dno. Tak, Arsimie, ale nie możesz polegać całkowicie na okręcie.
Przetrwanie nie zależy od liczby masztów, pokładów czy wielkości jednostki. Ale wiesz od czego? Na morzu podczas sztormu liczy się przede wszystkim szczęście i to na nie właśnie stawiam podczas tego rejsu. A czemu się nie ożeniłeś, Norianie? Ale ty szybko zmieniasz temat, chłopcze. No cóż, wyobraź sobie, że poznajesz dziewczynę. Zaczynacie rozmawiać bez przeszkód o wszystkim. Robisz sobie już jakieś nadzieje albo zakochujesz się, czasem nawet bez pamięci. Nagle ona cię pyta, w co ty wierzysz. Mówisz jej szczerze o wyspie Wyjchan, o smokach i o innych takich tam legendach. Ona bierze cię wtedy za dziwadło, odwracając się od ciebie. I co? Serce ci pęka i znów zostajesz sam. Przepraszam, że z tym tak wyskoczyłem, ale wydawało mi się dziwne, że tak prawy człowiek nie ma żadnej kobiety u swego boku. Myślałem, że panny ustawiały się do ciebie w kolejce. Chłopcze. Przez całe życie wierzyłem w tę legendę i próbowałem na różne sposoby różnym poznanym dziewczynom o tym opowiedzieć. Z natury jestem szczery i mówię, co myślę. Ale nie było jak dotąd takiej, która nie uznałaby mnie za nienormalnego. Od razu się zrażały i wyśmiewając, mówiły, że nic z tego nie będzie. Każda woli kogoś twardo stąpającego po ziemi, a nie takiego marzyciela, jakim jestem ja. Bo widzisz, ludzie zdziwaczali przez te wszystkie lata. Pewnie zauważyłeś to m.in. w karczmie. To, co nam się wydaje normalne, dla innych jest stekiem bzdur. Kilka dni przed tym, jak rozmawiałem z tobą wtedy na moście, wróciłem z misji rozpoznawczej, którą prowadziłem przez pół roku. Odwiedziłem różne miasta i wioski, próbując dowiedzieć się czegoś o Mognorze i ewentualnych szpiegach, których może tu mieć. Ale nic z tego. Nikt się nawet słowem nie odezwał. Byłem w Brazarze, Gaedorze i Virit, a nawet w dumnym Kergonat. I absolutnie nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Gdy zaczynałem pytać ludzi na ulicach, wszyscy w domach zamykali drzwi i okiennice, choć wiedzieli, że nie jestem szpiegiem, a oficjalnym doradcą króla. Ludzie są przerażeni, ale nie to mnie najbardziej martwi. Zachowują się, jakby czekali spokojnie na swój los, nie wierząc, że coś może się jeszcze zmienić. Sądzę, że oni boją się zmian. Wolą znane sobie zło, niż ryzyko, że nowe będzie jeszcze gorsze od starego. Też pewnie masz takie same odczucia, co nie? A wracając do kobiet, jakoś przywykłem do samotności. Miałem tyle przygód w życiu, że nie było mi nudno. Ale to bardzo smutne, że tak wspaniały, szlachetny człowiek i zasłużony rycerz jak ty musi iść przez życie sam. Nie martw się, nie jestem sam. W końcu Adenan i Esmond są moimi najlepszymi przyjaciółmi. I co więcej, też podzielają moje poglądy na świat, więc mam z kim o tym otwarcie pogadać. Nie jest tak źle, rozchmurz się. Wiesz co? Mnie też wszyscy traktują jak dziwadło i nie sądzę, bym się miał kiedyś ożenić. Ze mną pewnie będzie tak samo jak z tobą. Boję się, że jeśli którejś dziewczynie za bardzo zaufam, to mnie zrani albo to ja będę tym, który ją zrani. Kto jak kto, ale ty o tym wiesz najlepiej. Wolałbym być sam. Nie wiem, ale może kiedyś poznam kogoś, komu da się zaufać bez reszty i kto inaczej spojrzy na moje wady. Na razie ktoś taki nie istnieje, a przynajmniej nie dla mnie. Wracając do naszej misji, nie wiem, co nas czeka i boję się nawet myśleć, co się stanie, jeśli zawiedziemy. Ale tak bardzo marzę o dniu, w którym wrócą dawne dni. W szczególności pragnę ujrzeć na niebie mnóstwo latających smoczych mędrców, choć nigdy ich nie widziałem. Dałoby to poczucie bezpieczeństwa, że ktoś tam z góry nad nami czuwa. No, byłoby wspaniale przywrócić dawne dni, gdy wszyscy darzyli smoki najwyższym szacunkiem i korzystali z ich mądrości pełnymi garściami. Musimy zrobić wszystko, by smoki znów latały nad naszymi głowami. Hej, hej! Chodźcie tu. Widzicie je? Te wieloryby? Śpiewają. Jakby życzyły nam powodzenia. Wygląda to tak, jakby wiedziały, dokąd płyniemy i krzyczały, że cała nadzieja w tej wyprawie i że liczą na nas. No, to pierwszy dzień, a właściwie popołudnie i wieczór mamy już za sobą. I na szczęście żadnych przykrych niespodzianek jak do tej pory. Nie ciesz się tak, przyjacielu. Zapewne będziemy płynąć jeszcze 15 albo 20 dni w takim tempie, jeśli wiatr będzie zbyt słaby. Co nam po szybkim okręcie, jeśli nie ma wiatru?
Na morzu nigdy nie można być niczego pewnym. Zejdźmy pod pokład na kolację. Adelant w tym czasie będzie trzymał straż i w razie czego nas powiadomi. Jak zjemy, zmienimy go. Co dziś jemy? Na początek śledzie, a potem opiekane ziemniaki. Dobre chociaż te ziemniaki. Spróbuj. No ale pycha. Gdzieś ty się nauczył tak gotować, Esmondzie. Myślałem, że znam cię szmat czasu, a tu proszę, taka niespodzianka. Hehe, nie tylko elfowie potrafią zaskakiwać po latach, ale tak na poważnie. Przyznaj, że dobre mi wyszły te ziemniaczki, co nie? No, pychota. Arsimie, spróbuj, są wyśmienite. Racja! To jest bardzo smaczne. Wiesz co, Esmondzie, nie przypadam za rybami, ale te ziemniaczki mniam. Palce lizać. Jak nie lubisz soczystych rybek, to daj mi swoją porcję, której nie zjadłeś. Ziemniak za rybę. Umowa stoi? Jasne, bierz. O, proszę, proszę, co my tu mamy? 200-letnia afaj. Ej, nie mówiłeś, że trunki też tu zapakowali. Dawaj mi butelkę. Nie wiedziałem, słowo. Z czystej ciekawości sprawdziłem, co to za butelki. Skąd mogłem wiedzieć, że Borin kazał zapakować też coś mocniejszego? Dobra, my sobie popijemy, a co z Arsimem? Jest jeszcze za młody, zakręciłoby mu się w głowie od jednego kielicha. W porządku. Zadowolę się sokiem, jeśli jest jakiś na pokładzie. Tu mamy wino, tu jeszcze jedno i jeszcze jedno. Jest, sok jabłkowy. Może być? No pewnie. Powiedz mi, Arsimie, co zrobimy, gdy już odnajdziemy wyspę? Czy Jorsan dał ci jakieś wskazówki? Wiesz co? Tak i nie. Nie zupełnie. Zgaduję jednak, że będziemy musieli odnaleźć smoka i opowiedzieć mu o tym wszystkim, co zaszło. Opowiedzieć smokowi? Tak ci powiedział? Jak niby zamierzasz to zrobić? Umiesz mówić po smoczemu? Turdir twierdził, że ze smokami można porozumiewać się myślami, ale też i one rozumieją naszą prymitywną mowę. Jeśli mi się uda, choć nie wiem jak, mam poprosić o pomoc. Trzeba odnaleźć także smoczy kamień, bez którego uwolnienie wuja i jego żołnierzy nie będzie możliwe. A powiedział ci nasz stary, poczciwy latarnik, gdzie go szukać? No nie, tylko że wskazówki znajdują się ponoć w drugiej kronice z Uwalonu. A gdzie ona jest? Tego też nikt nie wie, bo zaginęła dawno temu. Ej no, serio? To prawie tak jakbyśmy się porywali z motyką na słońce lub szukali igły w stogu siana, albo... Dobra, wiemy wszyscy, o co chodzi, możesz nam oszczędzić frazesów. Ale załóżmy, że pokonamy Mognora i uwolnimy twego wuja, Arsimie. Jaką mamy gwarancję, że to ścierwo nigdy się tu więcej nie zjawi? No cóż, nie mamy żadnej. Sądzę jednak, że trzeba zniszczyć portal, przez który Mognor przedostał się do... Zaraz. Portal? Jaki portal? Byłem wiele razy na południu i nie widziałem żadnego portalu. Tam jest portal. Znajduje się daleko za wielkimi równinami Teoles. Mogłeś go nie widzieć, bo jeśli jest zamknięty, nie wyróżnia się z otoczenia. To po prostu kamienne filary porośnięte roślinnością. A jak my niby mamy go zniszczyć? Skruszyć te filary? Wyślemy tam ludzi z młotami. Myślę, że to nie będzie takie proste. Skoro jest dziełem Mognora, to na pewno został zabezpieczony jakoś przed zburzeniem. Nie wiem, może czarna magia? No ale na pewno nic tu po młotach czy mieczach. No to mamy się nad czym zastanawiać. Musimy zniszczyć to coś, bo inaczej nasze poświęcenie pójdzie na marne. A może by tak na chwilę zapomnieć o problemach i rozegrać jedną partyjkę? Orzesz ty, skąd wziąłeś karty? Aha, widzisz. Zawsze je noszę na czarną godzinę. To najlepszy pogromca nudy na okręcie. W co my w ogóle będziemy grać? Sądząc po 2 taliach, zgaduję, że to remik. W rzeczy samej, Arsimie, w rzeczy samej. Umiesz w to grać? Nie bardzo, ale chętnie się nauczę. Nie dam ci szans, Norian. Wiesz, że w remika nikt ze mną nie wygra. Została mi tylko jedna karta. Cieszcie się grą, panowie, bo zaraz się skończy. Tak, skończy się. Cholera, jak on to? Po prostu wygrał. Ale jak? Przecież to ja jestem mistrzem tej gry. Niestety, kiedyś ktoś musiał cię pokonać. Prosta statystyka. I co, mistrzu? Jak smakuje gorycz porażki? Porażki? Mieliście falt i tyle. Nie będę się wygłudzać o przegraną bitwę. Przegraną bitwę z takimi seriami porażek to ty już raczej wojnę przegrałeś. Co jest? Jasna cholera. Lepiej wróćmy na górę, bo chyba coś się szykuje. Nie podoba mi się ta kołyska. Wszyscy na pokład. Sztorm idzie. Będzie ostra jazda. Zwijać żagle.
prędko, żeby tylko nami nie szarpnęło, gdy zacznie mocniej wiać. Ej, schodzimy z kursu! Wiem, widzę. Jak burza ucichnie, skorygujemy. Teraz skupcie się, żebyśmy nie stracili Rajsana. Ten cholerny sztorm może okazać się zgubny w skutkach. Arsimie! Chwyć się want przy tylnym maszcie. Jeśli opleciesz nimi nogi i będziesz rękoma mocno się trzymać, fale cię nie zmyją z pokładu. Szybko! Czego? Nie jestem marynarzem. Nie wiem co to wanty. Mógłbyś powiedzieć jaśniej? Wanty to te liny splecione w prostokąty. Prędko! Nie ma czasu, wiatr się wzmaga! Człowiek za burtą! Człowiek za burtą, dajcie liny! Niech to szlak! Nie możemy stracić więcej ludzi. Jedno utracone życie to zdecydowanie za dużo. Trzymać się wszyscy, idzie następna! Uwaga! Reja leci! Oderwała się od mastu! Uciekać! Straciliśmy przedni żagiel. Wszyscy cali? Tak, Esmondzie, nic nam nie jest, ale okręt poważnie ucierpiał. Nie będziemy mogli już tak szybko płynąć. Co jest z tą wioską? Dlaczego ona stoi w płomieniach? Gdzie to jest? Czy ci durni wieśniacy w Gili naprawdę myśleli, że jakikolwiek opór ma sens? Nikt się nie może przeciwstawić takiej potędze. Norianie, czy nie powinniśmy wracać? Ryzykownie i nierozsądnie byłoby kontynuować podróż, mając już drugiego dnia zniszczony maszt. Jeśli popłyniemy dalej, nie przetrwamy kolejnej burzy. Straciliśmy już jednego marynarza. Znam wszystkich osobiście, to moi przyjaciele jeszcze z czasów wojska. Ten, który zginął, kiedyś ocalił mi życie, a teraz ja nie potrafiłem uratować jego. Przeceniliśmy chyba swoje siły. Zawróćmy. Doskonale rozumiem twoje obawy, przyjacielu. Na dodatek prawdopodobnie zboczyliśmy z kursu, bo w nocy pchało nas na północ, ale musimy podjąć to ryzyko. Wyruszając byliście tego świadomi i dobrowolnie zgodziliście się nam towarzyszyć. Czy wy nie rozumiecie? Jeśli nie znajdziemy tej wyspy, nie wezwiemy smogów, cały nasz świat pogrąży się w ciemności. Co nam da, że wrócimy? Ile będziemy żyć jeszcze normalnie? To tylko kwestia czasu, kiedy Mognor zniszczy wszystko co dobre w Zuwalonie, zmieniając tę piękną krainę w piekło. Przestańcie zgrywać bohaterów. Chcecie zginąć? Jeśli nie zginiemy teraz, zginiemy pewnie niedługo po powrocie. Weźcie się ludziska w garść, mamy burtę do naprawienia i ostatni maszt do wzmocnienia. A na dodatek jeszcze to. Samo się nie załata. Norianie, nie jest dobrze. Wszyscy zaczynają wątpić i chcą wrócić. Nawet Adenan, który na początku aszerwał się do wyprawy, stracił ducha. Dziwisz się? Cudem przeżyliśmy sztorm, a statek ledwo się trzyma. Ja też się boję, że kolejna burza może pozbawić nas okrętu, a nawet życia. Pozostaje nadzieja, że jakoś tam dopłyniemy. Sprawdziłem, czy na zewnątrz Rajsen jest cały i okazało się, że choć pod tym względem los jest do nas łaskawy. Na razie. Możemy więc płynąć dalej. Według legend, które znam ja i zapewne ty także, na Wrihan płynie się 12 dni, kierując na zachód od Drasilonu. Tylko mamy problem. Zniosło nas mocno na północ. Na szczęście ta noc zapowiada się spokojnie i widać gwiazdy. Wieje stabilną 15 na zachód, więc jest dobrze. Adenon, jako doświadczony żeglarz, zabrał ze sobą sekstant, dzięki któremu ustalimy swoje położenie względem gwiazd i przez tę noc skorygujemy kurs. Wiatr jest teraz pomyślny i możemy przyspieszyć na tyle, ile pozwala obecnie ta łajba. Adenanie, przynieś go. Robi się, kapitanie. Niech no spojrzę. Norianie, musisz skręcić 8 stopni na południe.
Szlak, aż tak nas zniosło? Na to wygląda, że aż 8 stopni. Powiedz, Norianie, znasz wszystkie gwiazdozbiory? Hehe, no coś ty. Jest ich tyle, że nikt nie zna wszystkich. Znam tylko niektóre, takie jak Orion, Wielką i Małą Niedźwiedzicę, Skorpiona, no i oczywiście Smoka. Ten ostatni to mój ulubiony i chyba najpiękniejszy ze wszystkich. Gdy wieczorem po zmroku i nocą jest pogodnie, często wpatruję się w niego, a już w ogóle kiedy mi smutno. Sam już jego widok mnie wtedy pociesza. Tak, jest piękny. Powiedz mi jako żeglarz, czy jeśli w porę zauważy się burzę w nocy, da się ją ominąć, żeby nie ryzykować zniszczenia okrętu? Jest taka szansa, ale równie niebezpieczne jest to, że jeżeli kończą ci się zapasy, a omijając sztorm oddalisz się od wyznaczonego kursu, grozi ci wtedy śmierć z głodu, nim dotrzesz do celu okrężną drogą. Tak czy inaczej, zawsze jest jakieś ryzyko, że nie przeżyjesz. Jeśli legenda jest prawdziwa, mamy jeszcze jakieś 3 dni do celu. Jorsan dał mi lunetę, przez którą mogę dostrzec wszystko na 20 staj, pod warunkiem, że po horyzont nie ma mgły. Jutro zacznę wypatrywać Wyrihanu. To zrobisz sobie jutro, chłopcze. A dzisiaj to ja nauczę cię władania mieczem. Otrzymałeś tak wspaniały oręż i musisz umieć nim walczyć. Zobaczysz, że po krótkim czasie opanujesz tę klingę, a przynajmniej nauczysz się podstaw. Osobiście uważam, że twój ojciec nie postąpił zbyt roztropnie, zabraniając ci trenować. Nie miej mi tego za złe. Ja tylko mówię, co myślę. W porządku. Zresztą ja też tak uważam. No to świetnie, teraz mogę wreszcie zacząć się uczyć bez wysłuchiwań ojca. Szanuję go i kocham, ale za bardzo stara się mnie odizolować od świata. Przecież jestem prawie dorosły i prędzej czy później zacznę podejmować własne decyzje, na które on nie będzie miał już wpływu. A co do władania mieczem, cieszę się, że to ty będziesz mnie trenować. Pójdę po Iwisara. Jest pod pokładem. Pozwól, że go sobie jeszcze raz obejrzę. Nie musisz nigdy sprawdzać, czy jest naostrzony. To jest miecz elfów, one nigdy nie tępieją. Przyznaj, że jak na swoje gabaryty, jest lekki jak piórko. Doprawdy, to istne arcydzieło. Nasze miecze są ciężkie i nieporęczne, a żołnierze, którzy je noszą, odczuwają ich ciężar z każdą przemaszerowaną milą. Elfowie to doprawdy geniusze płatnerstwa. Dobra, a teraz zacznijmy twój podstawowy trening. Pierwsza lekcja. Miecz dwuręczny zawsze dzierż w obu dłoniach. Nawet jeśli jest lekki, to trzymając go obiema rękoma, nie dasz sobie tak łatwo go wytrącić. Stań w rozkroku i trzymaj rękojeść z uniesionym skośnie ostrzem. O tak! Zawsze przed atakiem bądź gotów do obrony. Do obrony? Dlaczego? Bo dopóki nie zacznie się pojedynek, możliwości przeciwnika są dla ciebie nieznane, więc logiczne jest, że musisz być gotowy do obrony, gdyby wróg był szybszy. Teraz weź zamach i uderz tak, jakby klinga była przedłużeniem twojej ręki. Dobrze. Teraz drugie uderzenie, ale z innego kąta. Świetnie sobie radzisz, Arsimie. Skoro masz elficki miecz, nauczę cię kilku bardziej złożonych ruchów, abyś nabrał pewności siebie w walce. Dlaczego pewności siebie? Bo najgorsze, co może ci się przytrafić, gdy staniesz z wrogiem oko w oko, to paraliżujący strach. Wtedy cała twoja wiedza i techniki na nic się nie przydadzą. Musisz nauczyć się instynktownie dobierać właściwe ruchy, aby o tym nie myśleć, gdy przyjdzie ci walczyć. To wymaga jednak mozolnego treningu. Pokażę ci, jak wyrwać z rąk przeciwnika miecz. Wow, jak to zrobiłeś? Gdy ty spodziewałeś się, że będę chciał uderzyć, naciskałeś pod kątem swoją klingę do mojego miecza. Ja jednak zmieniłem kierunek ostrza tak, aby trafić tam, gdzie akurat nie skupiłeś swojej siły i bez trudu wytrąciłem ci miecz. O ile wiem, orkowie są bezmózgimi kreaturami i takich technik nie znają, więc będziesz miał przewagę. Pamiętaj jednak, że jak tylko odbierzesz miecz wrogowi, od razu zadaj ostateczny cios. Nie okazuj litości. To nie są ludzie. Bez zastanowienia i z zimną krwią cię zabiją, jeśli choć na chwilę opuścisz gardę. Niesamowite. Jesteś doprawdy niezwykłym nauczycielem, cierpliwym i umiejącym przekazać wiedzę. Dziękuję ci. Przećwiczmy jeszcze raz wszystko, czego cię dzisiaj nauczyłem. Nie mogę powiedzieć, że już umiesz walczyć, ale na pewno zwiększyłem twoją szansę na wygrany pojedynek, gdyby przyszło ci stanąć do niespodziewanego boju. Żeby zostać mistrzem miecza, potrzeba jednak wielu lat, nie tylko ćwiczeń, ale przede wszystkim niestety doświadczenia prawdziwej wojny.
Norianie, nie podoba mi się ta cisza. Mnie też nie. Jest zbyt cicho. Coś tu się święci. W tych wodach powinniśmy też widzieć wieloryby. Znając ich zachowania, niepokoi mnie fakt, że tu ich nie ma. Co masz na myśli? Gdy zbliża się sztorm, uciekają w głębiny, aby go przeczekać. Wynurzają się nawet po 2 godzinach, tylko by nabrać powietrza i wtedy znów się zanurzają. Naprawdę niesamowite z nich stworzenia. Co to było? Szlak! Nadchodzi kolejna burza, a przez tę cholerną mgłę nie wiemy skąd, bo grzmi z różnych stron. Na wszelki wypadek niech wszyscy wejdą na górny pokład. Bądźmy w gotowości. Arsimie, co wskazuje twój kompas? Jaki mamy teraz kurs? Czekaj, już patrzę. Według mojego kompasu płyniemy na zachód. Prawie równiutko. A ile to stopni kątowych? Podaj mi liczbę. 263. Dobra nasza. Szczęście w nieszczęściu, że chociaż kurs mamy dobry. Ciekawy, jak skończy się ta cholerna burza. Niech to jasny szlak niedobrze, bardzo niedobrze. Jest dokładnie przed nami. Szeroka na kilkadziesiąt mil. Nie mamy szans jej ominąć. Przygotować się. Prędko. Jasna cholera! Co za pogodowy potwór! Z 2 żaglami dałoby się wykonać jakiś zwrot i przepłynąć bokiem. Teraz to nie osiągniemy nawet połowy normalnej szybkości. Co za pech! No i masz. Musimy znowu wpłynąć w to piekło. A tak nie chciałem tego robić. Szlak. Co za cholerne zrządzenie losu. Kolejna nieprzespana noc. Strach pomyśleć, co będzie dalej. Dmucha gdzieś z 80 węzłów. Przynajmniej 80. Będzie źle. Bardzo źle. Poprzednio była to co najwyżej 50. Teraz to zaczynam się dopiero bać. Norianie, jesteś cały? Nie martw się! Nic mi nie jest! Było blisko, ale straciliśmy pieprzony ster! Szlak. Nabieramy wody i to szybko. Norianie, co teraz? Na dziób! Natychmiast! Rufa nie wytrzyma kolejnego uderzenia! Esmondzie! Na dziób! Na dziób! Uwaga z prawej burty, trzymać się! Norianie, Adenanie, Esmondzie, żyjecie? Niech się ktoś odezwie. Cholera, to muszą być wraki statków, które nie wróciły z wyprawy do Wrihanu. Tu jest ich całe cmentarzysko. Teraz i Rajsan do nich dołączył, do 100 piorunów. Chociaż to było oczywiste, nikt z nas nawet o tym nie pomyślał. Norianie...